Glina, maniak. W rolach głównych muzyka, zdjęcia, Cassie. Another great after-hours club. Been on your feet all day. Thanks, Joe. I have a day job too, you know. Sure, I can't give you a daj spokój, taka godzina, a ty już idziesz, muszę się przespać. Scenariusz, reżyseria, no chodź, Give me your money. co jest? Dawaj pieniążki, słodziutka. Nie, ratunku. Zostaw mnie, ty kretynie.
Panie oficerze! Panie oficerze! Proszę pana, jak to dobrze, że pan tu jest. Tych dwóch gówniarzy próbowało mnie... Cholera! My nie kłamiemy. Mówiliśmy. To był gliniarz. Wielki gliniarz. Nienawidzę samego smrodu tego miejsca. No i co my tu mamy? Oczywiście ustaliliśmy przyczynę zgonu. To są te ślady. To przypomina uduszenie. Zupełnie jak przy powieszeniu z przetrąceniem kręgów. Ale to nic takiego. Ciekawe jest dopiero to, że tak rozległym śladom po uduszeniu towarzyszy fakt, iż sądząc po uszkodzeniach, uduszeniu musiało towarzyszyć uderzenie. Na przykład tchawica wygląda, jakby była przepuszczona przez rymaczkę. I chcesz mi wmówić, że te gnoje to zrobiły? Powtarzam zeznania naocznego świadka, który widział, jak te dzieciaki ją napadły. Nie mógłby pan przykryć jej twarzy? Cholera. Mimo wszystko to nie wyjaśnia motywu. Nie żygaj, jeszcze chcę pogadać. Popatrz na te ślady po kciukach. Naprawdę myślisz, że to mógł być gliniarz? Dlaczego nie? Znała mnie i znała całe mnóstwo innych gliniarzy. Chodźmy stąd. Myślę, że potrzebuję trochę świeżego powietrza. No i co z tego? To mógł być gliniarz. Nazywała się Katy Phillips. Idziemy. Bardzo musiałaś się bać, Katy, kiedy zobaczyłaś tego gliniarza. No, te ciuchy możesz chyba zacząć powoli zdejmować. Ej, uważaj, światła! No co z tymi światłami? Popsute czy jak? Uspokój się. W końcu nigdzie się nie śpieszymy. Patrz, Glina. A skąd on się tu wziął? Nie mam pojęcia. W porządku, panie oficerze. On chce, żebyś wysiadł. Po co? Nie wiem, po prostu bądź grzeczny i wysiądź, jak cię prosi. Panie władzo, proszę, tylko nie mandat. Ja już nie mam kasy, jak Boga kocham. Nie!
Panie komisarzu, porucznik McCloud do pana. Proszę wpuścić. Niech pan spocznie, poruczniku. Właśnie przeglądałem pański raport, poruczniku. Wynika z niego, że pan jednak zakłada, iż to były oficer policji, a nie jakiś psychopata. On nie zabił dziewczyny, on potrzebował tych świadków. Jasne. A więc jest to ktoś, kto chce zdyskredytować policję. To prawdopodobne, ale to nie dowodzi, że to był policjant. Z drugiej strony musimy się przyjrzeć naszym ludziom. Podobnie jak nasz psycholog przygląda się ludziom o zszarganych nerwach, pracujących w ekstremalnie stresogennych warunkach, usiłujących popełnić samobójstwo czy inny czyn gwałtowny. Oczywiście. Może po prostu przetestować wszystkich funkcjonariuszy. Po co? Szukamy konkretnego faceta, ponad 1,80 m, biały, nosi mundur, nie ma alibi. Ale nie wiem, od czego zacząć. Rozumiem, zgoda. Niech pan kontynuuje, ale bez rozgłosu. Jak długo uda się bez rozgłosu? On znowu zabije. Wygląda na to, że pan dużo wie o tym facecie. Niech mi pan powie, kiedy ostatnio przechodził pan testy psychologiczne? Wiele razy, komisarzu. A tak na marginesie, czy to nie pan usiłował się zastrzelić parę lat temu? Pistolet sam wypalił. Pistolet. Wypalił. Dokładnie w 10 dni po tym, jak pański partner został zastrzelony w czasie służby. Pański pistolet przypadkowo oczywiście sam zaczyna do pana strzelać. Nie uśmiecha się pan zbyt często od tamtej pory. Ej, co robisz? To mój wóz, człowieku! Pomocy! Ratunku! Pomocy! Cóż takiego się wydarzyło, że do mnie zadzwoniłeś? Lubię posłuchać wiadomości dnia, zanim zgaszę światło przed snem. Jakie to romantyczne. Trzeba ostrzec ludzi. Tu nie chodzi o romantyzm, chodzi o morderstwo. Zwykle ludzie szanują mundur i robią wszystko, co im gliniarz każe, włączając w to spacer ciemną alejką. I kogo on zabija? Kurwy i złodziei.
niewinnych ludzi. O, w mordę, maniak w policji. Niezły tytuł. Wiedziałem, że taka sensacja to najlepszy sposób na ciebie. Chciałbym, żebyś to rozdmuchała. Musimy im się dobrać do dupy. Jesteś pewien, że możemy się tym już zająć? Jestem gotów dać ci wyłączność na ten materiał. Ale chcę, żebyś poświęciła na to sporą część wiadomości wieczornych. Dobrze, ale musisz mi podać wszystkie szczegóły. Nazwiska ofiar, świadków, analizy. Wszystko znajdziesz tu. Makre, pamiętam, jestem ci coś winna. Tam nic mi nie jesteś winna. Teraz specjalne wiadomości dla naszego kanału. Z kołów zbliżonych do policji dowiedzieliśmy się o niepozbawionej precedensu próbie zatuszowania morderstwa. Jak udało nam się ustalić, zeznania wszystkich świadków wskazują na mundurowego funkcjonariusza nowojorskiej policji. Powtarzam, mundurowy policjant jest wskazywany jako winny kolejnych morderstw w mieście dokonywanych po zapadnięciu zmroku. Pojawia się pytanie, jak dotąd pozostające bez odpowiedzi, dlaczego komisarz Pike utrudnia śledztwo. A może po prostu nie wie, co się dzieje w jego mieście. Jutro w godzinach porannych odwiedzi nasze studnio porucznik Macao, który jest odpowiedzialny za prowadzenie śledztwa i któremu polecono nie rozmawiać z przedstawicielami prasy. Cholera! Nie dostaniesz mnie tak. Zabiła go. I wyobraźcie sobie, ma usprawiedliwienie. Ona myślała, że to ten pieprzony maniak. Przez tego kogoś, kto dał znać prasie. Teraz, kiedy każdy Glina będzie chciał wręczyć mandat za złe parkowanie, może zostać posądzony o to, że jest mordercą. No i naturalną rzeczą będzie go zastrzelić. By to musiało się wydarzyć tuż przed moją emeryturą. Kapitanie, terroryzm znów wzrósł o 38%. Ten bydlak musi zostać ujęty. Opinia publiczna wrze. Nasi podatnicy się zbuntują. Mógłbyś się tym zająć, gdybyś wycofał wniosek o wcześniejszą emeryturę. Co ty na to? Chcę dopaść tego bydlaka. I to szybko. Ale to nie ma nic wspólnego z moją emeryturą. On może mieć dostęp do informacji w naszym wydziale. W takim razie rzeczywiście jest jednym z nas. Nie wiedziałem, że masz dziś służbę. Coś się wydarzyło i wszystkich zbierają. Jak zwykle w nocy. Nie lubię, kiedy pracujesz w nocy, martwię się. Ja też. Nie rozmawiamy o tym zbyt wiele. Kiedy jestem w domu, chcę zapomnieć o pracy. Kiedyś było inaczej. Rozmawiałeś ze mną. Słuchaj, ty pojechałaś na kolację, a rachunki mam płacić ja. A więc teraz to moja wina, tak? Zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, żeby utrzymać to małżeństwo. Mówisz tak, jakby to już była przeszłość.
bo nie ma o czym mówić, ani czego słuchać. Wydaje mi się, że po to bierzesz tyle nadgodzin, żeby uwolnić się ode mnie. Co to ma znaczyć? Czasami krzyczysz przez sen, jakbyś nie mógł oddychać. Czasem boję się, że mnie skrzywdzisz przez sen. Czy kiedykolwiek cię skrzywdziłem? Wiem, że to niedobrze bać się swojego męża, ale dlaczego nie opowiesz o tym swojemu terapeucie? Dlaczego nie powiesz, że obawiasz się swojego męża, tylko nie wiesz dlaczego? Proszę cię, nie wychodź dziś. Zostań ze mną. Niby jak? Słuchaj, ja nie pracuję, ja mam służbę. Może w weekend pojedziemy gdzieś na wieś? Do Tary. Ej, nie odsuwaj się ode mnie. Przepraszam, ale sama nie wiem, co się ze mną dzieje. Nie chcę być sama w nocy. Słyszy się różne rzeczy. To znaczy, wydaje mi się, że coś słyszę. Posłuchaj, masz dobre zamki w drzwiach i masz pistolet, którym umiesz się posługiwać. Zaczekaj, pomogę ci. Posłuchaj, wrócę pewnie nad ranem, nie będę cię budził. Ależ możesz mnie obudzić. Może ja za dużo sypiam. Lekarz powiedział, że to też może wpływać depresyjnie. Bądź ostrożny. Mówisz to co noc. Wyszedł znowu, tak? Co mówi? Dlaczego do mnie dzwonisz? A dlaczego twój mąż zabija ludzi? Ma zamiar znów to zrobić? Dlaczego mi to robisz? Hey, Jack. Oh, hey, man. Hej, Jack, cześć. I'll fix it myself. Why did you follow me? Dlaczego mnie śledziłaś? Myślałam, bałam się, że to ty. O Boże, I didn't want you to nie chciałem, żebyś się tak o tym dowiedziała. Chciałem ci sam powiedzieć, ale nie wiedziałem jak.
Tylko się nie zbliżaj do You have mnie. every right to hate Masz prawo wysłuchać obu stron, ale pozwól, że ci wyjaśnię. Nie chcę słyszeć ani słowa. Nie mów nic, albo zastrzelę was oboje. I'll kill you both. Ellen, Ellen, nie baw się tym. don't point that thing. Tylko nie to. Don't point that thing. Let her go. Daj jej odejść. Let her go. Pozwól jej odejść. O Jezu. You folks checked out? Hej, wymeldowaliście się już? The party Tę mordę widzę, że była niezła balanga. No to obejrzymy pozostałe zniszczenia. Item number 9. Remember, gang, Red Cross blood drive is next week. Let's do our duty. Item. Forrest, Let's talk. pogadamy. Sure, Captain. Tak jest, kapitanie. So, have you, No i co? decided where Myśli you're pan gonna już settle o down emeryturze? after you retire? You, still thinking about Ten Florida? pomysł z Florydą jest nadal aktualny? About your wife. Pogadamy o twojej żonie. Only to complain about her trouble. Mam małe kłopoty. Spodziewam się, że nie obejdzie się bez adwokata. A więc nie dajesz sobie rady? Ripley, Ripley. Kapitanie Ripley. Kapitanie Ripley, od kiedyż to moje życie prywatne pana interesuje? Od kiedy twoja żona została znaleziona martwa w pokoju motelowym. W marnym, zapluskwionym motelu na 11 Avenue. Z uśmiechem od ucha do ucha. Nie, pan musi się mylić. Chcesz pooglądać sobie fotki? she ran out. Ona wybiegła. I thought she went back home. Myślałem, że pobiegła do domu. A więc spotkaliście się tam? I tried to Próbowałem ją stop her, but powstrzymać, ale miała pistolet. O, widzę, że Forrest. Zanim coś powiecie, to lepiej będzie, jak przeczytam wam wasze prawa. Zbierałeś swoje wycinki? Never saw you. Nigdy wcześniej tego nie widziałem. A to pamiętnik twojej żony. Od teraz uwierzyłam, że to mój mąż popełnia te wszystkie zbrodnie. Dlatego ją uciszyłeś? To nieprawda. W takim razie co robiłeś w nocy w środę i w piątek? Byłem w domu. Gdybyś był w domu, twoja żona by cię nie podejrzewała. Dobra, niech będzie. Spotykałem się z kimś. Dobra, teraz ja porozmawiam z moim klientem sam. Ale my już doszliśmy do pewnych wniosków i pan Forrest chce się przyznać. Ten numer ze mną nie przejdzie. Już się przyznał, że był wtedy w tym motelu, więc to wam wystarczy. A teraz, chłopaczki, paszli wam. Tylko jeszcze jedno. Nie będzie żadnych numerów z kaucją. Chcemy, żeby ten podejrzany był jutro rano do dyspozycji świadków.
trying to make me Ci feel faceci bad. chcą mnie wrobić. Wszyscy chcą krwi. Dlaczego mojej? Sprawa jest prosta. Musisz utrzymywać, że nie byłeś w stanie kontrolować tego, co się działo. Odruch bezwarunkowy. To będzie legalna linia obrony. Może lepiej, żebyś nie pamiętał momentu morderstwa. Rozumiesz taki chwilowy zanik pamięci. Ej, ty też mi chcesz coś mówić? Ty myślisz, że oszalałem? Zostaw to. Przejdziesz badania psychiatryczne. Ja rozwiązywałem to małżeństwo. Dobrze, mam świadka, który tam był, ale nie chcę jej mieszać w to tak, jak długo się da. Chłopie, potrzebujesz pomocy każdej, jaką możesz uzyskać. To zrujnuje jej karierę. Zróbmy tak, poczekamy do końca tygodnia. Jeśli nie znajdą prawdziwego mordercy, to wymienię jej nazwisko. I powiedziałam swoim dzieciakom, jak zobaczysz gliniarza, to przechodź na drugą stronę ulicy. Widzę gliniarza i już mnie nie ma. Widziałem już parę osób zastrzelonych przez policję, chociaż nie mieli ani pistoletu, ani noża. I byli zastrzeleni w plecy. To będzie następny. Gliny lubią, jak ludzie się ich boją. Wtedy czują się prawdziwymi mężczyznami. Bez tego ich całego munduru, kim oni są. Ja się nie boję. Za moich czasów też trzeba było szanować gliniarzy. Bo jak nie, to przypieprzyli ci pałą w łeb. Zawsze szli na całość, więc chyba teraz doszło do tego, że strzelają do nas, żeby zaskarbić sobie sympatię i szacunek. Od kiedy pojawił się ten szaleniec, nikt nie ufa policji. Widzisz policjanta i sam uciekasz. Nigdy nic nie wiadomo. Słuchaj, 18 lat temu miałem podobny przypadek. Facet, który od razu mi wyglądał na psychicznego. I co zrobił? Poszedł do domu i zabił swoją żonę. Zrobił to dokładnie tak, jak widział na filmie. Jack jest za dobry na to, żeby działać jak jakiś psychol. Chcesz mi powiedzieć, że ten świr jest taki sprytny? Jest policjantem, może nawet oficerem. Pieprzysz. Dlaczego nie Ripley? Każdy, nawet tajniak, ma swój mundur w szafie, który zawsze może założyć. Coś ci powiem. Gdyby Jack miał jakiekolwiek alibi, to by już do tej pory ujawnił je. On kogoś kryje i ktokolwiek to jest, on nie chce, żeby go w to wmieszano. I morderca dobrze o tym wie. A ty jesteś Glina? Jasne, kurwa, że jestem. A ty kim jesteś? Odpierdol się. Tworzysz dla niej niebezpieczeństwo. Ten facet nas próbuje czymś zająć, aż zacznie nowe morderstwa. Uśpił naszą czujność, zrozum. Wręczył nam pierwszorzędnego podejrzanego. Dlaczego wybrał mnie? Twój wzrost, rysopis, przebieg służby, te wszystkie informacje ma z wydziału. No i jeszcze twoje seksualne wybryki. Nikt o tym nie wiedział. Jack, twoja dziewczyna musiała komuś wygadać. Zrozum. To jest właśnie to powiązanie, które ona może nam przekazać i przez to jest zagrożona. Da sobie radę. Nie na darmo nosi broń. Ona jest też w służbie? Znasz ją. Teresa Mallory. Moje gratulacje. Ale dobrze chronisz tajemnicę. Chyba jednak nie najlepiej. Gdzie mogę ją znaleźć? Dziś ma służbę. Jak leci śliczna? To zależy. Mogę cię gdzieś podrzucić? Jest całkiem ładnie. A może coś innego mogę dla ciebie zrobić? Mógłbyś być bardziej precyzyjny? Nie jesteś chyba Gliną. Doskonale trafiłeś. A więc może pojedziesz teraz do domciu, jak przystało na grzecznego chłopczyka, co? Tak, właśnie chciałem postąpić, ale myślami będę z tobą. Trudno, za to nie mogę cię aresztować. Żegnaj, śliczna.
Who is it? Kto to? That you, Malone? To ty, Malone? Look, Hej, niech ci nic nie przychodzi do głowy. Jestem tu na służbie. Oficer Mallory, oddział specjalny. Nie mógł być kuloodporny, skurwiel. Strzeliłam mu prosto w łeb co najmniej 2 razy i 4 razy w piersi. Proszę rachunek. Brzydkie są te znaki. Mówię ci, Frank, on miał takie olbrzymie dłonie. I nawet przez rękawiczki były całkiem lodowate. On chyba nie oddychał. Naprawdę nie oddychał. No, tego to my chyba jednak nie napiszemy w raporcie. Dlaczego mnie szukałeś? Bo jesteś jedynym świadkiem. Musiałaś zniknąć? Czy Jack do ciebie coś mówił albo coś takiego? Nie, ani słówka. Ostatnie zamówienie. Chcecie coś jeszcze? Jeszcze raz to samo. Podwójne. Tylko nie próbuj mnie upić. Nie. Tylko żebyś się gdzieś ukryła przez parę dni. Dla bezpieczeństwa. Dlaczego nie mogę wrócić do domu? Jeżeli wie, gdzie pracujesz, na pewno wie, gdzie mieszkasz. Niby skąd? Musiałaś o tym komuś wygadać. Może ktoś z rodziny? Próbuj. Jack został z pewnością wystawiony. Ktoś zadzwonił do jego żony, żeby za nim poszła. Komu powiedziałaś? Znasz Sally Nolan? A powinienem? Jasne, jest w służbie od 20 lat. Jest dla nas jak mamuśka. Ma coś z nogą. A, ta co chodzi o lasce. Ta sama. Jej ojciec też był Gliną. Jasne. Tak długo ją widuję, że zapomniałem o jej istnieniu. A to co? Klucz do mojego mieszkania 4E. Chcę, żebyś się tam zamelinowała. Zadzwonię, zanim wrócę. 2 dzwonki, odłożę słuchawkę i zadzwonię znowu. Innych telefonów nie odbieraj. Myślałem, że dotrzymasz mi towarzystwa. Zadzwonię po taksówkę. Nie chcę, żebyś się włóczyła po ulicach. A ja pojadę do komendy i zobaczę się z panią Nolan. Kiepsko wyglądasz. Coś sobie zrobił w łapę. Zaciąłem się przy goleniu. Możesz mnie wpisać? Jasne. Źle pan trafił. Komputer jest zepsuty. Chyba mamy nie tylko ten jeden. Żeby uzyskać pożądaną informację, trzeba wypełnić ten formularz. Zabiorę się do tego z samego rana. Ma pani długopis? Dzięki. Trudno mi będzie cokolwiek napisać po moich przygodach tej nocy.
Powinniśmy się chyba znać. Pewnie mijamy się w tych korytarzach od lat i chyba mamy wspólnych znajomych. Tak? Kogo? Na przykład oficer Mallory? A, Teresa. Miała dziś kłopoty. A, dlaczego? Pracowała nad zboczylami i psycholami i napadli na nią. Jak ona się czuje? W porządku. Dzięki Bogu, to bardzo fajna dziewczyna. Wiedziałem, że pani się ucieszy, że nic jej się nie stało. Jasne. Powinniśmy się chyba bliżej poznać. Nie widzę przeciwwskazań. A ten formularz? Prawdę powiedziawszy, to nic pilnego. Poczekam, aż naprawią komputer. Cieszę się, że mogliśmy się poznać. Nie powinieneś tego robić. I wiem, że byłoby bezpieczniej, gdybyś usunął dziewczynę, ale tak jest nawet lepiej. Oni chyba myślą, że mają winnego i przestaną się tym zajmować. A ty będziesz miał dostęp do burmistrza, do komisarza i skończyć to. Wiem, że w twoim umyśle jest tylko gniew, ale nie możesz sam zajmować się wszystkimi szumowinami w mieście. Masz swoje sprawy. Hej,
Co się z tobą stało? Zmieniłeś się. Obiecałam, że będę z tobą, to będę. Ale musisz zaprzestać tych morderstw. Zachowaj je dla tych, którzy cię skrzywdzili. No tam. Odpowiedz mi. O, to tylko kot. Nat, gdzie jesteś? Potrzebujesz mnie, a ja potrzebuję ciebie. Wracaj. Hey, you! What are you doing? Ej ty, łapy. Co? Take it easy. What are you doing? Spokojnie, co wyprawiasz? Odlewałem się. Always take a leak with Ze a gun spluwą in w your łapie hand. It's a good way mogłeś to sobie blow your balls odstrzelić off. jaja. Oh. Scared me. Wystraszyłeś mnie, bo masz mundur. Yeah, nowadays A, it's nie like dziwię się, got teraz enough wszyscy blame. boją się That's munduru. this uniform. Yeah. Głupio by było, gdybym dał się teraz zastrzelić. This place is Za gonna parę get tygodni lost to in a miejsce couple of przestanie weeks. istnieć. Podobnie jak to miasto, jeśli tak dalej pójdzie. Jeszcze coś o Cordelu, jeśli masz na to czas. Jest moim bohaterem. Tak, Matt zawsze uważał, że lepiej najpierw jest strzelić, a potem dopiero zadawać pytania. Mocny był, twardy. Znałem go trochę. Naprawdę? A, nie chciałbym tego powiedzieć, ale tak jak ty przychodził tu i oglądał te wycinki, to rodzaj uroczystości. To wstyd, co mu się przytrafiło. To było świństwo, któremu wyrządzili politycy. Sadzać go do pierdla razem z tymi, których ścigał przez wszystkie lata. To tak samo jakby skazać go na śmierć. Wszyscy mają swoje prawa. Teraz nawet mordercy mają swoje prawa. Zabić ich wszystkich, skurwysynów. Nie miał ani żony, ani dzieci. Wychodzi na to, że taki Glina nie ma czasu na prywatne życie. Możesz to już odłożyć. I tu się pomyliłeś. Miał fajną dziewczynę, podobno mieli się pobrać, gdyby nie te kłopoty. Znałeś ją? Jasne. Przyprowadził ją tu kiedyś, żeby się popisać przed kumplami. Nie bardzo było na co popatrzeć, ale była milutka. I oczywiście też była Gliną. Musiała to ciężko przeżyć. Gorzej. Jak się dowiedziała, że jest skazany, wyskoczyła przez okno, bo chciała popełnić samobójstwo. Nieźle się połamała. Zostało jej to do końca życia. Dzięki, stary. Już nie ma takich gliniarzy. On był jedyny w swoim gatunku. Wciąż jest. Co powiedziałeś? Nieważne, zapomnij.
Będziemy przesłuchiwać podejrzanego przez około pół godziny. W porządku, zadzwońcie jak skończycie. Wiemy, kto jest mordercą. Powiedzieliście prokuratorowi? Próbowaliśmy, ale nam nie uwierzyli. Ty też nie uwierzysz. Słyszałeś kiedyś o detektywie Macie Cordell? A, to było zanim trafiłem do służby. Ale to legenda. Wyrywny facet zginął w więzieniu. Wyobraź sobie, że nie. Wrócił, tylko że teraz zabija niewinnych ludzi. Jak się wydostał żywy z więzienia? Dowiemy się. Jutro mam spotkanie z naczelnym lekarzem Sing Sing. A może ty popytałbyś podejrzanego dalej sama? Mam jedną sprawę do załatwienia. Dzięki. Oficer Mallory będzie kontynuował, dopóki nie wrócę. W porządku. Nie! Nie powstrzymacie go! Ani ty, ani nikt inny! Nic mu nie zrobicie! Nie! Nic mu nie zrobicie! Nie pozwolę go zabić! Nie! Lean on me. Come on. We'll go out this way. Come on. I'm not afraid to die, but to have him kill me when I love him so much. Kocham go i będę miała z nim dziecko. Tam chyba nikogo nie ma. Zostaw ją, Cordell. Mówię ci, zostaw ją. Nie. Zostań tu. Hey, what's the matter? Co z tobą? Ogłuchłeś? Nie słyszałeś, jak dzwoniłam? What are you, deaf?
Spróbujemy to załatwić. Nie rób tego, bo będzie na ciebie. Muszę poszukać McCrea. Jak się tu dostałaś? Jechałem z nim. Jego samochód stoi na zewnątrz. Zrobimy tak. Wsiadaj do wozu i czekaj na nas. Jak za 5 minut nie pojawimy się, zwijaj się. No to ruszaj. Trzymaj łapy z daleka od siebie i pod ścianę. Nie zrobiłem nic z tych rzeczy. Ucieczka z celi i zabicie ich wszystkich. To nie ja, to ktoś inny. Zamknij się. On wciąż tu jest. Pozwolisz mu uciec. Nikt nie ucieknie. Dzwonię po wsparcie. Nie ruszać się, jasne. Słuchajcie, ja tego nie zrobiłem. A teraz połóżcie swoją broń tam i twarzą do ziemi. Nic nie rozumiem. Słyszałeś? On tego nie zrobił. Chodź szybko. Spadamy. Pojedziemy na to spotkanie zamiast McCrea. Jasne, wycieczka do więzienia, kiedy połowa policji w tym kraju cię szuka. Dzielny facet z ciebie. Nie dzielny, tylko spietrany jak cholera. Jeśli nie zdołamy udowodnić, że Cordell żyje, dobiorą mi się wszyscy do dupy. Step over there, please. Będzie przy ścianie. Administracja szpitala więziennego. Mogę służyć? Mamy spotkanie z doktorem Globerem. Przyjechaliśmy trochę za wcześnie. Nazwisko McRae. Detektyw Frank McRae. Zgadza się, biuro doktora jest z tyłu, po lewej stronie. Dziękuję. Znał pan Matta Cordell? Nie nazwałbym tego w ten sposób. Robiłem mu sekcję. Przecież władze wiedziały, że coś takiego może się wydarzyć. Dlatego nie próbowano zapobiec? Bo on sam nie zgodził się na izolatkę. Chyba nie chciał pokazać, że się tak boi. I co robicie w takich przypadkach? No, takiego zarżnięcia. To nie jest dom pogrzebowy. Jak więzień umiera, nie musimy robić mu operacji plastycznej, żeby go rodzina oglądała. Zbieramy części, wkładamy do drewnianego pudła i chowamy po cichu. I tak właśnie było z Cordellem? Musiałbym zajrzeć do akt. Jeśli nie miałby pan nic przeciwko temu. Powinienem gdzieś tutaj to mieć. O, proszę. Musi być. Jest. Ciało odebrała jakaś kobieta. Ale brakuje numerów. Zanim to pójdzie dalej, chciałbym zobaczyć jakiś identyfikator, detektywie McRae. Detektyw McRae zmarł dziś rano.
Został zamordowany przez tego samego człowieka, który w ciągu paru ostatnich dni zamordował kilkanaście osób w Nowym Jorku. Nie czytałem jeszcze dzisiejszych gazet. Rozumiem, skąd znacie tyle szczegółów, ale na waszym miejscu nie przychodziłbym do więzienia. Przestań wciskać kit, stary. Wiesz, kto dokonał tych morderstw. A niby skąd mam wiedzieć? Bordel nie umarł. And then you saved him. I wtedy go pan uratował? Proszę odpowiedzieć. Był doskonały gliniarz. Miał wielu przyjaciół. Rozumcie, wiedzieliśmy, że jeśli go wsadzimy tam z powrotem, dalej będą na niego napadać i nie było sposobu, żeby tam przeżył. Więc, kiedy go tu przynieśli bardziej martwego niż żywego, jasne było, czego policja ode mnie oczekuje. Wydostać go poza mur więzienia żywego. On nie był żywy, miał uszkodzenie mózgu. Byłem pewien, że z prawnego punktu widzenia jest całkiem martwy. Mówiłem prawdę, podpisując akt zgonu. Nie było żadnej możliwości, żeby funkcjonował jako człowiek. Znów. To niech pan przeczyta gazety, doktorku. Wynoście się stąd. I nigdy was tu nie było. Nie będę odbierał telefonów. To się nigdy nie wydarzyło. Więc pańskie kurestwo nie ma końca, prawda? Nie zrobiłem nic złego. Powinniście go byli widzieć rozłożonego na stole operacyjnym, pociętego na kawałki. Wiem, jak go wszyscy wyrolowali. Politycy wsadzili go do pierdla, a zwyrodnialcy tu zrobili resztę. A teraz wy próbujecie rujnować moje życie i karierę. Nie chcemy niczego rujnować. Chcemy pochować wreszcie Cordella, raz na zawsze. Wynoście się stąd. Doktorze, proszę, niech pan to włoży. A co to jest? Przecież dziś jest Dzień Świętego Patryka. Poczekaj, to znaczy, że i komisarz tam będzie, tak, i z 5000 glin. Whatever he loved, he hates now. A więc tegoroczne święto policji przebiega bez zakłóceń, aczkolwiek spodziewano się odwołania parady ze względu na przypadki bestialskich morderstw, które ostatnimi czasy nawiedziły to miasto. Badania statystyczne określają uczucia społeczne jako strach przed policją. Badaniom tym zdaje się przeczyć wielotysięczny tłum zgromadzony na paradzie. Obawa jednak związana z groźbą ataków bombowych jako odwetu za działalność tzw. policjanta maniaka nie pozwoliła organizatorom na zachowanie beztroskiego nastroju. Zespoły antyterrorystyczne krążą bez ustanku w pełnej gotowości. Pośród wiwatującego tłumu rozmieszczeni są z pewnością liczni agenci. Nie mogę tam iść, zastrzelą mnie z daleka. Ja to zrobię. Musisz skontaktować się z komisarzem. Mam go tylko przekonać, że te wszystkie morderstwa zostały dokonane przez martwego faceta. Komisarz był jednym z tych, którzy najbardziej przyczynili się do zamknięcia Cordella. A ty gdzie będziesz? Tu. No to cześć. I komisarz powiedział, ale to jest moja żona. Popatrz, kto przyszedł. A gdzie Forrest?
Dobra, wszyscy wynocha. Gdzie jest ten skurwysyn? On chce się oddać w wasze ręce, po tym jak pan posłucha. Więc to teraz ty wydajesz rozkazy? Wiemy, kto popełnił te wszystkie morderstwa. My też, no i co z tego? Mylicie się. To facet nazwiskiem Matt Cordell. Duch. Nie wymyśliłaś tego sama, musiałaś się dobrze czegoś naćpać. McCrae też do tego doszedł, a my to udowodniliśmy. Tylko że zanim zginął, McCrae zadzwonił do mnie. Nie było mnie w domu, więc się nagrał. Posłuchasz? Mam dowody... Proszę. Mam dowody na to, że ten maniak otrzymywał informacje z naszego wydziału od kobiety, pracownika ewidencji. Zadzwoń, jak wrócisz. A więc o tobie mówił. Policjantka od nas powiązana z mordercą. Mówił o Sally Noland. Bardzo ciekawe oskarżać martwą kobietę. A fakty mówią co innego. Ty byłaś ostatnią osobą, która odwiedziła Foresta w Kiciu i pomogłaś mu w ucieczce. I on zabił tych wszystkich ludzi. To kłamstwo. Dlaczego to robicie? Przecież wiecie, że mówię prawdę. No, chyba się przewietrzę. Niech pan idzie, ja się nią zajmę. Nie może pan wyjść, będzie pan w niebezpieczeństwie, nie rozumie pan? Cordell chce pana zabić, pana i burmistrza. Forrest kazał ci tak powiedzieć? Czy pan nic nie rozumie? Nie wolno panu tam iść. Gówno. Pisz już akt oskarżenia o morderstwo. Idę z panem. Siadaj, co? Miałeś mnie zamknąć. I po co ten pośpiech? Mamy dla siebie całe biuro komisarza. Zdenerwowała mnie ta mała. Możliwe. Panie komisarzu, krawat. Co tam pieprzyć krawat? Zrób mi przysługę i opowiedz mi coś. Powód tych morderstw. Pieniądze? Pieniądze nie miały z tym nic wspólnego. To był akt zemsty wymierzony przeciwko całemu miastu. Choć wskoczymy w mój wóz i zaprowadzisz mnie do niego. To mi powinno pomóc w awansie. Jeśli mnie zaraz nie zamkniesz, zadzwonię po swojego adwokata. Wiesz, że masz naprawdę złe podejście? Dobra, zabiorę cię na dół, tylko nie rób mi kłopotów, dobrze? Cholera, cudownie, wszyscy poszli na paradę, a ja tu muszę z tobą siedzieć. Naprawdę cudownie, fantastycznie.
To nie Forrest? Brać go. Nie ruszaj się. Nie. Powozu z nim. On jest w środku. No, powiedz coś jeszcze. Chętnie cię kropnę. I zostanę bohaterem. Macie nie tego, co trzeba. Nie traćmy czasu, morderca jest w tamtym wozie. Masz zamiar strzelać? A jak myślisz? Wiesz, gdzie są stare doki? Jasne. Cholera, nie o to chodzi. Wiesz, gdzie jest dok 14? Zamknęli go, ale wiem. McRae mówił, że to w tym doku.
a sec. Let me call for backup. Poczekaj, zadzwonię po posiłki. Tu wóz 4604, proszę o wsparcie. Dok 14, natychmiast. Let him go, Cordell! Therese, get these cuffs up. Gdzie są kajdanki? Hold it there! Rzuć to! Wystąpili
Czekaj no, wezwę posiłki. Tu wóz 40